Witam o poranku. Zobacz, jak byki stały się mniejszością. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Zobacz, jak byki stały się mniejszością. Zaczynamy od rynku Forex, gdzie pierwszy ciekawy wykres pokazuje ścisłą korelację i zależność tego, jak zachowuje się para Australia do jena względem zachowania surowców na swoim indeksie. I w tym wypadku widzimy, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze spadkami cen surowców, to umacnia się jen i osłabia się australijska waluta. I w sytuacji odwrotnej, kiedy surowce zaczynają drożeć na swoim indeksie, to obserwujemy w takiej sytuacji wzrost pary Australia do jena, a to oznacza osłabienie jena i kupno australijskiej waluty i to tylko potwierdza, że waluta australijska jest walutą surowcową, należy do kategorii walut surowcowych, łącznie z kanadyjską walutą, z nowozelandzką, z południowoafrykańskim randem, z koroną norweską i z innymi mniej znaczącymi walutami, więc podlegają one przede wszystkim tendencjom obserwowanym na rynku surowców. Jeżeli będziemy świadkami tendencji wzrostowej na surowcach, te waluty powinny zyskiwać na wartości, ale jeżeli będą spadki cen surowców, to te waluty powinny wyraźnie tracić na wartości. Powiązanie i korelacja jest tutaj bardzo dobrze widoczna. Na następnym wykresie widzimy, że inna para związana z jenem, czyli dolar-jen, walczy bardzo dzielnie o to, aby utrzymać wybicie nad formację odwracającą tendencję spadkową na wzrostową w średnim terminie. Para dolar do jena ma tutaj to wsparcie w okolicach 133,75, więc utrzymywanie się powyżej także faworyzuje scenariusze prowzrostowe, jeżeli patrzymy na zachowanie tej głównej pary z jenem, czyli dolar do jena, który przede wszystkim podlega dwóm tendencjom. Generalnej tendencji na amerykańskim dolarze na indeksie oraz oczywiście wpływowi zachowania rentowności amerykańskich obligacji. Kiedy rentowności spadają, ma to wpływ taki na rynek walutowy, że jen w takiej sytuacji się umacnia, ale jeżeli rentowności amerykańskich obligacji idą w górę, to w takiej sytuacji występuje presja na to, żeby jen dalej się osłabiał. Więc wniosek jest też taki, że rynek oczekuje, że te rentowności amerykańskich obligacji mogą iść w górę. Następny wykres pokazuje, jak wczoraj udało się zatrzymać tendencję spadkową dokładnie na miesięcznej linii trendu wzrostowego na euro-dolarze, a powrót w rejon poziomu 1,10 daje nadzieję i potencjał ku temu, że ten popyt będzie jednak cały czas atakował i że uda się jednak trwale wyjść nad poziom 1,10. Ten psychologiczny poziom ma duże znaczenie, dlatego też każde zawahanie teraz tego popytu będzie źle odebrane i może być zachętą do tego, żeby ten amerykański dolar był próbowany do kupowania, natomiast ten scenariusz jest teraz mniej prawdopodobny. Do czasu utrzymania się nad tą linię trendu wzrostowego faworyzowane są jednak scenariusze prowzrostowe. No i teraz wróćmy do tematu, czyli zobaczmy, jak byki stały się mniejszością, ale na amerykańskim dolarze. I w tym wypadku widzimy tutaj, jakie są wyniki ankiety Bloomberga dotyczące nastawienia na amerykańskim dolarze na całym swoim indeksie. Jeżeli jeszcze w marcu i w lutym dominowała przewaga optymistów, byków w amerykańskim dolarze, to teraz byki w amerykańskim dolarze znowu stały się mniejszością i przewagę mają ci, którzy liczą na to, że amerykański dolar cały czas będzie się jednak osłabiał. Nie ma jeszcze takiego wyraźnego pesymizmu amerykańskiego dolara, jaki był na przykład w styczniu, ale tendencja jest ewidentnie ku temu, żeby obserwować teraz nastawienie inwestorów na to, że amerykański dolar będzie tracił na wartości. Jestem ciekawy wyników tego
tej ankiety, po tym jak już będziemy za majową decyzją w sprawie stóp procentowych i czy będzie podwyżka, czy nie będzie podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, ale ten wpływ jest bardzo dobrze tutaj widoczny i byki stały się mniejszością na amerykańskim dolarze i widzimy, że ta tendencja wróciła do tej, którą obserwowaliśmy na początku, na przełomie tego roku. Z indeksów giełdowych, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że indeksy na Wall Street zaczynają zbliżać się do tego poziomu 4200 punktów. Czy ten poziom zostanie przebity? Zobaczymy. Rynek reaguje i rośnie w ostatnich miesiącach w ostatnim miesiącu z powodu tego, że jednak nie było kryzysu bankowego w Stanach Zjednoczonych. Ten optymizm stał się faktem, ale wczorajsza sesja była interesująca, bo w pierwszych godzinach doszło do mocnego spadku, ktoś mocno zaczął sprzedawać akcje, ale później ten optymizm jakiś się pojawił, nie udało się pokonać najbliższych wsparć, więc pytanie jest, czy szykuje się następny szturm na poziom 4200 punktów, no i jakie będą tego konsekwencje dla innych giełd papierów wartościowych. Do czasu, kiedy euro-dolar rośnie, giełdy na Wall Street zachowują się relatywnie na całym świecie najsłabiej, a zdecydowanie lepiej zachowują się giełdy na innych kontynentach. Warto być tego świadomym i przykładem tego jest to, co się dzieje w Chinach. W Chinach na indeksach giełdowych mamy próbę wywołania tendencji wzrostowej. Powstają pierwsze formacje cenowe, które sygnalizują, że tendencje wzrostowe stają się zdecydowanie bardziej prawdopodobne. Czy tak się stanie? No zobaczymy. Ta odwrócona formacja RGR na chińskim indeksie CSI 300 stała się faktem, plus mamy odbicie od średniej kroczącej, która ma także duże znaczenie. Dlatego też optymizm, który wieje z Chin, może pobudzić także na przykład giełdę w Warszawie i warto być tego świadomym, że taka sytuacja techniczna faworyzuje tendencje wzrostowe, ale także może się konsekwencją tego odbić na warszawskim parkiecie. Giełda w Hongkongu jest bardzo stabilna. Widzimy, że już drugi tydzień trwa konsolidacja i niewiele się tutaj dzieje. Żadnego nowego impulsu nie ma. Konsolidacja wokół średniej kroczącej oznacza, że rynek naprawdę teraz wybiera kierunek. I zobaczymy, czy tendencje wzrostowe przeważą, czy też tendencje spadkowe. Ja osobiście myślę, że przewagę będą miały scenariusze prowzrostowe. Natomiast warto być czujnym i obserwować opory, czyli ostatnie maksima i wsparcia, czyli minima tej całej konsolidacji, które będą pokonywane. W takiej sytuacji będziemy świadkami decyzji rynku, w którą stronę się wybić i konsekwencją tego mogą być oczywiście przepływy kapitału, ale jak wiemy, to, że amerykański dolar się osłabia i że byki stały się mniejszością na amerykańskim dolarze, faworyzuje właśnie rynki emerging markets, czyli rynki wschodzące i ten następny wykres to bardzo ładnie pokazuje, jak bardzo na przestrzeni od stycznia zmniejsza się różnica w tym, co się dzieje na rynkach emerging markets i na rynkach tych najbardziej rozwiniętych. Rynki emerging markets bardzo lubią osłabienie amerykańskiego dolara, więc zgodnie także z tym, co wczoraj w popołudniowym komentarzu zamieściłem, jeżeli będziemy świadkami faktycznie wzrostów na eurodolarze w średnim i w długim terminie, to właśnie rynki emerging market, czyli indeksy giełdowe takie jak WIG20 będą najlepszymi na całym świecie i to one będą dawały największą dodatkową stopę zwrotu, więc moim zdaniem, jeżeli jesteśmy optymistą i liczymy na to, że Hossa wystąpi na warszawskim parkiecie, to należy być bardzo czujnym i obserwować to, co się dzieje na euro-dolarze, ponieważ te tendencje będą tutaj zdecydowanie najważniejsze. Indeks giełdowy w Japonii testuje swoje opory. Warto być tego świadomym, że jesteśmy w bardzo kluczowym miejscu. Na razie nie udaje się pokonać tych oporów, ale jeżeli tak by się stało, to w końcu doszłoby do zakończenia tej rocznej konsolidacji, którą bardzo ładnie widać na wykresie. Wsparcia pięknie działają, opory także pracują, ale fakt, że podczas ostatniego spadku w marcu nie udało się nawet dotrzeć w okolice wsparcia, moim zdaniem buduje relatywną siłę indeksów giełdowych w Japonii i zwiększa prawdopodobieństwo, że opory będą pokonywane. Indeks giełdowy w Niemczech moim zdaniem reaguje optymizmem na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i tą relatywną siłę także widać na indeksie giełdowym w Niemczech.
Myślę, że jest ogromna i rosnąca szansa na to, że trwale przejdziemy poziom 16 000 punktów, a w takiej sytuacji będziemy już o krok od ataku na maksima wszechczasu i dla mnie jest to scenariusz bazowy na najbliższe tygodnie. Z danych makroekonomicznych dzisiaj poznamy ostateczny marcowy odczyt inflacji w strefie euro i te dane mogą mieć wpływ na rynki finansowe. Uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła? To pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak. Kolejny rynek, który powinien być obserwowany, to jest rynek amerykańskiej stopy procentowej, tej takiej rynkowej. W ostatnich dniach tutaj niewiele się dzieje, ale tendencja wzrostowa rentowności budzi niepokój indeksów giełdowych i tych byków na giełdach papierów wartościowych. Zwiększa prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami oddalenia wizji takiego łagodzenia polityki monetarnej przez banki centralne. Warto być tego świadomym, że rentowności mają tutaj duże znaczenie. No i ja też będę z uwagą się przyglądał temu, co się wkrótce będzie tutaj działo, bo przejście poziomu 3,65 będzie oznaczało, że powstaje formacja odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową na rentownościach i że rentowności zaczną negować ten impuls spadkowy w marcu, który się pojawił na wykresie. Same surowce. Mamy złoto konsolidujące się w okolicach $2000. Przypominam, złoto jest szczególnie wrażliwe na siłę albo słabość amerykańskiego dolara i teraz na zachowanie tych rentowności obligacji. Amerykański dolar, jeżeli się będzie osłabiał, a rentowności będą spadać, to będzie to woda dla popytu na cenę złota, tak by obserwować już trwałe zakorzenienie się ceny złota nad poziomem $2000. No i obserwujemy bardzo ciekawe zjawisko na cenie srebra, ponieważ wygląda na to, że potwierdzany jest opór w postaci górnego ograniczenia tego kanału wzrostowego o kilkumiesięcznej historii, którą widzimy na wykresie. To okolice $27. Test tego poziomu stał się faktem i jak widać poziom ten nie został przekroczony. Dlatego zobaczymy, czy będzie zatrzymanie na nieco dłużej na cenie srebra niż takie krótkoterminowe wahania. Co jest bardzo ważne dla popytu na ryzyko w skali globalnej dla giełd papierów wartościowych, to to, żeby miedź, która ma doktorat z ekonomii, wróciła nad poziom $9000. Za każdym razem, kiedy tak jest, to cena miedzi faworyzuje scenariusze i wspiera scenariusze prowzrostowe na giełdach papierów wartościowych i taka analiza moim zdaniem jest teraz kluczowa, a dodatkowo jeżeli będziemy obserwować spadki ceny ropy naftowej, najlepiej powrót poniżej poziomu $80, a już najlepiej zamknięcie tej luki wzrostowej, którą widzimy na wykresie, to wpływ tego spadku ceny ropy naftowej na oczekiwania inflacyjne będzie duży i prawdopodobnie znowu pojawi się oczekiwanie na obniżki stóp procentowych na całym świecie. Widzimy, jaki jest wpływ tego wzrostu, który miał miejsce w ostatnich tygodniach na oczekiwania inflacyjne i na perspektywę co do tego, gdzie mogą zawędrować stopy procentowe w swoim piku na całym świecie. I na koniec Bitcoin, który moim zdaniem zachowuje się klasycznie, niezwykle ładnie, bardzo technicznie obroniono wsparcie. Tendencja jest wzrostowa, powrót nad poziom $30 000 faworyzuje scenariusze prowzrostowe, więc moim zdaniem jesteśmy na dobrej drodze, żeby zobaczyć następny wystrzał w górę i żebyśmy zbliżyli się już do tego potencjalnego oporu w okolicach $35 000, który jest wyznaczony jako potencjalny zasięg wybicia z formacji odwracającej tendencję spadkową na wzrostową, z której wybiliśmy się w marcu, przebijając poziom $25–26 tysięcy. No i teraz czas na polskie aktywa, ponieważ one generują bardzo dużo zachęcających sygnałów wskazujących, że popyt na ryzyko atakuje. Są to sygnały na euro złotym, są to sygnały na dolar złotym. Utrzymujemy się cały czas poniżej tych wsparć, które wcześniej w długim terminie pokazywały swoją siłę. Dlatego też rynek moim zdaniem sygnalizuje ochotę na aprecjację, umocnienie krajowych aktywów. Widzimy tylko nieznaczny ruch wzrostowy na rentowności polskich obligacji, więc moim zdaniem rynek
kupuje i akumuluje teraz polskie obligacje, ale największy optymizm widać na giełdzie papierów wartościowych, które wczoraj zaliczyły fantastyczną sesję. Udało się już potwierdzić ostatecznie tendencję wzrostową i że rynek ma ochotę wizytować maksima tegoroczne oraz psychologiczny poziom 2000 punktów, który jest najważniejszy, więc moim zdaniem jest ogromnie prawdopodobne, że wkrótce będziemy testować te bardzo istotne opory, a jeżeli tak się stanie, to otworzą się perspektywy do dalszych wzrostów i że ten optymizm płynący z euro-dolara przekształca się faktycznie w hossę, kontynuację tendencji wzrostowej na akcjach na giełdzie papierów wartościowych. No i oczywiście jest to bardzo dobra wiadomość także dla polskiej gospodarki, która uwielbia rosnącego euro-dolara, ponieważ pozwala polskim eksporterom utrzymać marżę, natomiast import staje się coraz bardziej opłacalny, ponieważ jest coraz mniej kosztowny, więc jeżeli polska gospodarka ma przeżyć ożywienie, to ten wzrost euro-dolara powinien trwać i w takiej sytuacji powinniśmy być świadkami, że te zjawiska gospodarcze płynące z rynków finansowych dodatkowo stymulują polską gospodarkę do jeszcze lepszych wyników, które będziemy oczywiście dyskontować w przyszłości. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, która startuje już w przyszłym tygodniu. Zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.